W dzisiejszym odcinku kontynuujemy jazdę Al-Bulla Pass. Po drodze odwiedzamy jezioro Ley de Chamfer. Chwila oddechu i lecimy dalej na Julier Pass, gdzie machają do nas lokalne motocyklistki. Obiad nad jeziorem Ley de Marmorera. A na koniec uścisk koła Marcina, szybka korekta i jedziemy dalej. Zapraszam. Dziś kontynuujemy jazdę przełęczą Al-Bulla Pass w kierunku kolejnej fajnej przełęczy Julier Pass. Po drodze mamy parę fajnych jezior i cofamy się już w kierunku drogi 27 do naszego miejsca noclegowego w miejscowości Spiš. Dzień dobry internecie. Właśnie kontynuujemy dalej jazdę po Al-Bulla Pass, którą skończyliśmy w poprzednim odcinku, do którego chętnie Was zapraszam i odsyłam. Po lewej stronie Wam się właśnie wyświetla. Jedziemy sobie dalej w kierunku południowym, jedną z najbardziej klimatycznych przełęczy w tej części Szwajcarii. Ta droga zazwyczaj jest otwarta od tak późnej wiosny do jesieni, bo zimą warunki w tych górach potrafią być naprawdę surowe. Nawet teraz, kiedy montuję ten film, widzę na Google Mapsie, że jest ta droga nieprzejezdna, zamknięta, także nie da się nią przejechać w tym okresie. Asfalt prowadzi nas przez alpejskie łąki, lasy i otwarte przestrzenie, gdzie co chwilę można wypatrzeć jakieś tam pasące się krowy, świstaki, a przy odrobinie szczęścia nawet kozice czy koziorożce. Przyroda jest tu dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dla motocyklistów Al-Bulla to czysta przyjemność. Płynne zakręty, dobra nawierzchnia i rytm jazdy, który pozwala zarówno spokojnie podziwiać widoki, jak i czerpać radość z prowadzenia motocykla. W porównaniu do Flueli jest tu mniej surowo, za to bardziej zielono i przestrzennie. A widoki? Im niżej, tym piękniej. Góry powoli się odsłaniają, dolina otwiera przed nami, a droga prowadzi tak, że co kilka zakrętów chce się zwolnić tylko po to, żeby właśnie zapamiętać ten moment. W momencie, gdy zjechaliśmy z Al-Bulla Pass, zatrzymaliśmy się, że tak powiem, za potrzebą w takim dosyć nietypowym miejscu, mianowicie taka galeria połączona ze stacją benzynową, takim food courtem. I tak postanowiłem Wam to trochę pokazać, jak to wygląda, ponieważ na mnie to zrobiło dosyć duże wrażenie, bo nie spodziewałem się aż takiego porządku. Zobaczcie, jak to w środku wygląda, nie? Cudowny merchandising, wszystko ładnie pokładane, czysto, wiadomo, ceny z kosmosu, jak to w Szwajcarii.
nie na polskie portfele, ale no, robi to naprawdę fajne wrażenie. Mówię, w galeriach to u nas też w Polsce jest ładnie, ale mówię, tutaj mam wrażenie, że to jest aż tak bardzo dobrze przemyślane, nie? Naprawdę ktoś się nad tym nagłowił, napracował. Mówię, no na Orlenach, naszych stacjach też jest fajnie, ale mówię, no tutaj no to przebiło, tak? Może ten czarny kolor dookoła, takie premium, to wszystko się wydaje. No ale dalej jak pójdziemy, no to fajny taki jakby lobby bar jest zrobiony, że można sobie tutaj kupić w tej piekarni tam te kanapki, tam wypieki słodkie, po lewej są normalnie stoliki, można sobie tam spokojnie zjeść. Półka win, no wszystko dostępne na wierzchu, no i się przechodzi do galerii i później jak za chwilę zobaczycie, no to po prawej stronie normalnie taki food court jest zrobiony, no i też trochę inaczej niż u nas, też tak bardziej czysto, mam wrażenie, tak bardziej premium, no tak fajnie się tam chodziło, nie powiem. No i to wszystko połączone ze stacją benzynową, więc już mówię, no fajny pomysł tutaj sobie Szwajcarzy wymyślili. No i tych miejsc takich parę żeśmy trafili po drodze, bo ta sieciówka, nie wiem czy to jest sieciówka, w sumie nie sprawdzałem, no ale no, galeria robi dosyć spore wrażenie, że tak powiem. Po pauzie w tej cudownej galerii jedziemy dalej drogą numer 27 w kierunku Julierpass. Szeroka, płynna i niesamowicie widokowa trasa, która pozwala naprawdę załapać rytm jazdy. Asfalt jest tu świetnej jakości, zakręty prowadzone szeroko, a wszystko dookoła sprawia, że jedzie się lekko i naturalnie. Po lewej stronie pojawia nam się jezioro Leyde Hampe, jezioro, które wygląda jak spokojne lustro odbijające alpejskie szczyty. To jedno z tych miejsc, gdzie nawet w trakcie jazdy trudno oderwać wzrok od krajobrazu. Ta droga nie męczy, tylko prowadzi. Daje czas, żeby nacieszyć się widokami, poczuć przestrzeń i spokojnie przygotować się na kolejne przełęcze. Czysta przyjemność z jazdy przez serce szwajcarskich Alp. Tutaj nawet tak zwani drogowi zapierdalacze odpuszczą manetkę z gazu. Julierpass to jedna z tych przełęczy, które robią wrażenie od pierwszego zakrętu. Droga jest szeroka, równa i prowadzona z rozmachem, dzięki czemu jazda to jest po prostu czystą przyjemnością.
Widoki są otwarte i surowe. Wysokogórski krajobraz, przestrzeń i światło sprawiają, że czujesz, jakbyś jechał środkiem Alp bez żadnych filtrów. Ta przełęcz to nie jest jakoś super technicznie trudny odcinek. Tutaj można naprawdę sobie pozwolić na wiele, można poćwiczyć operację gazem, czucie manetki, no i przede wszystkim poczujesz, jak dobrze kleją Twoje opony do asfaltu. Po drodze parę fajnych niespodzianek, tak jak tutaj na boku, machające motocyklistki na nasz przejazd, które spotkamy później przy obiedzie, jak się dalej zatrzymamy. Także musicie koniecznie zaliczyć tą przełęcz. Po przejechaniu głównej części przełęczy mieliśmy towarzystwo w postaci koleżanek, które do nas machały po drodze. Przez kawałek trasy jechaliśmy razem, no ale później stwierdziliśmy, że mamy trochę inne tempo, a jeszcze trochę trasy było do przejechania, więc mówię, no dobra, już nie czekamy. Mówię, jak dogonią, to go dogonią, jedziemy do przodu, mówię, bo czas ucieka. Jadąc w kierunku północnym Julier Pass, natraficie nad jezioro Lai de Marmore, które jest naprawdę przepiękne. I nad tym jeziorem, jak sobie powiedziecie, to tak pod koniec tego jeziora jest tam tama zbudowana i tam na narożniku jest fajna restauracja, w której my sobie zjedliśmy obiad. Widoki przepiękne, bo to jest po prostu jedyny budynek, który w tej okolicy się znajduje. Także serdecznie polecamy, jedzenie całkiem dobre, szefostwo bardzo przemiłe, no wypytali nas skąd jesteśmy, gdzie jedziemy, dokąd, coś tam o przełęczach żeśmy pogadali, także super klimat, zdjęcia bajeczne, też polataliśmy chwilę dronem, też będziecie mogli za chwilę zauważyć, także miejscówka naprawdę godna polecenia. Jak widzicie, dojechaliśmy do stacji Murmarera. Nazywa się prawie tak samo jak to jezioro. W międzyczasie dziewczyny nas też dogoniły. Też postanowiły się zatrzymać na jakąś tam przekąskę. Także jakieś tam tak zwane small talki. No i zobaczcie, jak wygląda tutaj widok z drona.
pysznym obiedzie i deserze pojechaliśmy w kierunku północnym, aż dojechaliśmy do miejscowości Mulenx, to jest tam kilkanaście kilometrów od tej restauracji, w której właśnie byliśmy. I tam zrobiliśmy nawrotkę z powrotem, żeby jeszcze raz przejechać Julier Pass i później się kierować w kierunku naszego noclegu, bo już robiło się dosyć późno, na samej drogi przez Przełęcz i później drogą 27 wychodziło tam 3 godziny z haczykiem, więc mówię, no to żeby tam nie gonić po wieczorze, no to mówię, dobra, to nawracamy, nie jedziemy dalej, bo też w sumie taki plan był wstępnie, a kilometrów dosyć sporo zrobiliśmy po Przełęczach. No i na powrocie, jak już znaliśmy troszeczkę nitkę trasy na Julier Pass, no to zobaczycie, jak fajnie się tam można pobawić.
widzicie, na Julier Pass można się naprawdę pobawić. Są bardzo fajne, szerokie łuki, długie. Można naprawdę sobie fajnie poćwiczyć techniki jazdy. Można tutaj naprawdę sobie na dużo pozwolić. Jedna z lepszych przełęczy chyba w tej Szwajcarii, tak jak zdążyliśmy zwiedzić. Pewnie też są lepsze, znając życie. No ale mówię, no tutaj można naprawdę sobie pozwolić na dużo. No i tutaj na powrocie spotkaliśmy tego Localesa, który nas wyprzedził. No i oczywiście tutaj no, my nie mogliśmy odpuścić tematu. Poniosła nas trochę łańska fantazja. Zresztą zawsze bezpiecznie za Localesem, no bo wiadomo, gdzie można przycisnąć, gdzie nie, gdzie ewentualnie są jakieś patrole i tak dalej. Także tak się go trzymaliśmy, a jechał koleś naprawdę bardzo dobrze. Także mieliśmy troszeczkę challenge'u na powrocie. Na powrocie do domu postanowiliśmy jeszcze zrobić szybkie zakupy w Lidlu. Coś mi się wali, coś jest nie tak. Mówię albo przednia opona, albo tylna, ale jest tak, że jak jadę z małą prędkością, to mam takie, że wiesz, i lekko skręcam, on mi tak chce na stronę, tak. Obejdźmy. Widzisz coś z prawej strony? Bo u ciebie jakoś nie zeszło. No mówię jakoś, kurwa, mówię jakoś nie zeszło. Dziękuję. Nie trochę zeszło, ale wszystko nie. To jest trochę mega. Może jak pamiętacie, jak byliśmy w Austrii, to sobie zrobiliśmy taki challenge na paski strachu. Popisaliśmy sobie białym pisakiem te chicken stripesy. No i tak właśnie Kuba się udało zamknąć te opony, także zmył te napisy. Marcin tak też, mówię, prawie że do końca, no u mnie niestety nie bardzo. Mówię, tak jak mówiłem, jak mówię, się przechylam, mówię, wali mi się motocykl, bardziej tak jak miał się przewrócić. No mówię, ja miałem, mówię, kołkowaną tą tylną oponę na ten wyjazd, więc też tam, mówię, nie chciałem jakoś super szaleć. Ale później jak obejrzeliśmy w lewecie, jak ta opona już tam z tyłu wygląda, jest zaoblona, mówię, no to nic dziwnego, że miałem takie uczucie, bo ona już się nadawała praktycznie tylko do śmieci. No i po powrocie była już wymiana opony z NG GT na tak zwane Michałki. A tymczasem wracamy sobie spokojnie do domu i za chwilę podzielę się z Wami podsumowaniem kosztów tego całego wyjazdu.
Kask co zapnij. We Włoszech możesz jechać kurwa w klapkach, bez rękawiczek, w gaciach, a za brak zapewnego kasku, jak zobaczy policja, nie? 100 euro. Dzień dobry, kurwa. Pan handel europejski. Zgodnie z obietnicą podzielę się z Wami kosztami na osoby, jakie wyszły przy tym wyjeździe. Więc najpierw zacznę od noclegu na jedną osobę. To jest 584 zł, do tego klimatyczne 48, 4 noclegi, czyli średnio wychodzi 158 zł za nocleg. Do tego koszty paliwa do busa 336, winieta 19, przyczepka 80 i bramki 63 zł. Następnie paliwo do moto 431, wyżywienie 414 zł, ubezpieczenie 51 i do tego euro 430 zł, więc w totalu mamy 2456 zł, czyli można powiedzieć, że 2500 taki wyjazd nam się zamknął już z wszystkimi kosztami. Czy tanio, czy drogo, to musicie sobie odpowiedzieć sami. Moim zdaniem jeden z tańszych wyjazdów za taką fajną zabawę na 3 dni, gdzie tak naprawdę zwiedziliśmy 3 kraje, bo i Austria, i Włochy, i Szwajcaria. Dla nas, no powiedzmy, większość to Nowe Przełęcze. Taki weekend sierpniowy, myślę, że za 2500 zł to jest całkiem fajna opcja. Wybawiliśmy się naprawdę za wszystkie czasy. Nawet mam wrażenie, że bardziej się bawiłem niż w Rumunii, jak byłem 10 dni, bo typowo się skupiliśmy na winklowaniu, nie było tam jakiegoś większego zwiedzania, wiedzieliśmy po co jedziemy, po prostu po przełęczach, po zakrętach, no i żeby się po prostu najzwyczajniej w świecie przy tym bawić.
you for sure. I'll never be the same, I tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. You really are my ecstasy. My już tak powoli sobie wracamy do naszego miejsca noclegowego. Nadal jesteśmy jeszcze po stronie szwajcarskiej. Jedziemy wzdłuż granicy z Austrią do naszej miejscowości noclegowej Spies. No i tutaj na tych zakrętach jak na lajcie sobie kręcimy prawo, lewo, bez jakiejś specjalnej spiny, bo wiemy, że to ostatnie kilometry. No i tutaj na nieszczęście zdarzyła się taka sytuacja, że Marcinowi właśnie uślizgnęło się koło na tych paskach, które są tam zgrywające asfalt, o właśnie w tym miejscu. No Fuchsen to jakoś wyratował, nie wiem jak, ale wyratował. Także można powiedzieć, że drugi raz oszukał przeznaczenie na tym wjeździe. Jak to powiedział, za bardzo się wyluzował i po prostu nie odwijał tak jak zawsze i mówi, to był błąd. Także tak to podsumował. Tutaj jeszcze tylko to właśnie duty free, gdzie później zatankujemy busa na powrót i też właśnie chyba najtańszą ropę ztankowaliśmy na tym całym wyjeździe, co też przełożyło się między innymi na koszty. Także sumarycznie, tak patrząc na ten cały wyjazd, słuchajcie, no musicie mieć 5 dni zarezerwowane, 2 dni to tranzyt, 3 dni to czysta jazda, 2,5 tysiąca złotych, mniej więcej tyle trzeba szacować z noclegami, z wyżywieniem bez jakiejś specjalnej spiny. Także ja zachęcam Was do takich wyjazdów, bo naprawdę fajna odskocznia, fajna regeneracja sił, fajne zwiedzanie, szybkie motocyklowe, tak jak lubię. Mam nadzieję, że wytrzymaliście przez wszystkie 6 części, za co bardzo dziękuję. No i zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnych, już niebawem kolejne wypady z Czech. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam, subskrybujcie, komentujcie i do usłyszenia niebawem. Cześć!